Przed treningiem zazwyczaj poświęcam godzinę na trening indywidualny, później prakujemy 4-5 godzin, zależy od dnia i na koniec dnia jakieś podsumowanie, jakieś wnioski wyciągam. No to przede wszystkim na co dzień indywidualnie staram się trenować przede wszystkim godzinę. Aimowo, prefire'y, duele jakieś. Potem zaczynamy praki, to jest przeważnie kilka godzin i ewentualnie jakieś 1 albo 2 oficjale. Mój trening polega na rozgrzewaniu się na aimbotsach czy na prefire'ach mapkach, polegających też na crosshair placemencie. Dobra, na co dzień przygotowywuję się po prostu, wstaję sobie rano, przygotuję sobie coś do jedzenia, wejdę po sobie muzyki i jak się zbliża godzina treningu, tam godzina 15 przykładowo, no to wstaję, zaczynam o 13, sobie powoli zaczynam boty strzelać, deathmatch, no i ewentualnie demko i przechodzę na trening. Na co dzień przygotowuję się tak, że rozgrzewam się na botach, gram chwilę deathmatcha, no i czasem po treningu obejrzę jakieś demko. Cele na razie mamy krótkoplanowe. Stawiamy cele takie, żeby awansować do wyższej dywizji, żeby rozwijać się po prostu stopniowo, krok po kroku, a nie stawiać już jakieś dalekoplanowe cele, które mogą się spełnić, mogą nie, żeby się też nie zawieść tym. No, drużynowe na pewno topka Polski, gdzieś w przyszłości topka świata myślę, przynajmniej takie marzenie mam małe. Zobaczymy ile da się spełnić, a indywidualnie to przede wszystkim w tej drużynie chciałbym się rozwinąć tak, żeby gdzieś tam dalej zahaczać o wyższy tier. Są cele? No przede wszystkim chcę wygrywać, no. Żeby powoli wspierać się na wyższe tiery. Przede wszystkim stawiam cele krótkodystansowe i krótkoterminowe, czyli wbicie wyższej dywizji w SA, w SCL-u, jakieś tam miejsce w cybersporcie, przede wszystkim top 10, Mistrzostwa Polski, bo to jest obowiązek dla nas i staram się nie stawiać celi, które są zbyt długie, bo wiem jak naprawdę potrafią zniszczyć charakter komuś i niszczyć psychikę. Cele, no to po prostu wygrywać wszystko, co się da, co dostaniemy, nie wiem, będzie Bartosz chciał zagrać, no to gramy, mamy wygrać, tak? Prosty cel, a co osiągnąć, no to gramy jak najwięcej, chcę się rozwijać, oglądam różne dema, analizy, więc ciągle do przodu. No w treningu na co dzień pomaga mi bardzo często GG Predict, żeby po prostu postrzelać sobie do botów, a jeżeli mam się nauczyć dany zestaw granatów, no to wchodzę i patrzę jakie tam granaty GG Predict przygotowało na mapie. Przed meczami głównie pomaga mi spacer z psem, lubię się z nim pobawić, gdzieś pochodzić, przewietrzyć się, wychillować, a jeśli chodzi stricte o grę, to jakieś mapy indywidualne, deathmatch. Jedną z moich metod przed treningami i żeby się odstresować są słodycze. Dają dużo endorfin do mózgu, wtedy można wejść na serwer z czystą głową. Przed każdym wejściem na serwer, czy to gramy sparring, czy gramy oficjal, wchodzę na boty, odpalam sobie muzykę, czy to wchodzę na jakiś serwer po prostu z prefire'ami, żeby ćwiczyć crosshair placement, nadaję sobie taki tryb, chodzę po mapie, czy ustawiam boty, daję tapy czy bursty. Załączam już mindset takiego fokusu przed meczem oficjalnym. Team, żeby dobry team zbudować, potrzebne jest wspólne osiągnięcie tego samego celu. Każdy musi mieć ten sam cel, ponieważ w wielu przypadkach było tak, że każdy właśnie miał inny cel i teamy się rozpadały przez to. Ważne jest też, żeby mieć duże zaangażowanie, bo też niektórzy zawodnicy mało się angażują, są zawodnicy, którzy się angażują więcej, niektórzy mniej, bo bez tego nie zrobi się dobrego teamu. Moim zdaniem team buduje się od podstaw, najlepiej z osób, które poznaliśmy w realu. Wiemy wtedy, co się spodziewać po nich, jakie mają charaktery i co mogą od siebie dać do drużyny. Moim zdaniem drużynę trzeba zbudować od samego początku, zawrzeć jakieś relacje koleżeńskie i nie stawiać sobie jakichś głębokich celi, żeby nie wrzucać się od razu na głęboką wodę, też żeby mała presja była na nas. Wiadomo, każdy chce zejść jak najdalej, ale wszystko od początku, nie od razu Rzym zbudowano. I myślę, że też relacje są bardzo ważne w drużynie. Gdzieś spędzanie z zawodnikami poza grą, z kolegami i pograć jakieś inne gry. Wydaje mi się, że drużynę powinno się budować od podszewki, od poznania tych osób na serwerze, czy i w realu, żeby poznać też temperamenty danych osób, żeby później nie wychodziły kwasy i to jest taki fundament do budowania takiej drużyny. Jak moim zdaniem zbudować team? Uważam, że przede wszystkim każdy musi się lubić, bo uważam, że jeżeli
są spięcia, to nie da się dobrze funkcjonować jako drużyna. W początku ciągle są te same, wiadomo, po przegranych mapach są jakieś tam pretensje, ale wtedy pojawi się łysy z peleryną i rozładuje emocje. Jak się zmieniły nasze relacje? No, jak tu przyjeżdżałem, to nikogo nie znałem, wszystkich poznałem jakby na miejscu. No ale uważam, że jest okej, no, że się lubimy i dopasowaliśmy się charakterami. No, wydaje mi się, że relacje były od początku takie same w drużynie i do teraz są bardzo dobre. Bardziej zaskoczyły mnie osoby i właśnie osobistości, że się dogadujemy z chłopakami, jak i na serwerze, na TeamSpeaku, czy właśnie poza nim. I to jest taki główny aspekt, który jakby daje mi satysfakcję i z treningów, i to, że chce mi się trenować. Najbardziej zaskoczyło mnie w drużynie to, że chęć pracy, bo grałem w wielu drużynach i tu jest wysoki poziom chęci do pracy. Najbardziej mnie zaskoczyło chłopaków pracowitość, bo miałem wcześniej do czynienia z młodymi zawodnikami i akurat tu trafiłem na zawodników, którzy chcą pracować i się rozwijać. Pracujemy najczęściej nad poprawą błędów. No, najczęściej pracujemy nad poprawieniem błędów, no. Nad różnymi, nie wiem, taktykami, zagrywkami, reakcjami. Współpracą razem, komunikacją, żeby nie działać jako jednostki na serwerze, a jako drużyna. Największy problem mamy z tym, że wydaje mi się, że nasza dyspozycja czasami po pierwszej połowie jest nieco gorsza niż w drugiej połowie meczu i to jest rzecz, na której musimy się skupić, żeby nie rozluźniać się właśnie, jak mamy już jakiś dobry wynik po pierwszej połowie, żeby dociągać później spotkanie. To naszą motywacją do rozwoju jest przede wszystkim osiągnięcie naszych celi, które sobie wyznaczyliśmy przy zakładaniu tej drużyny. I z pomocą naszego trenera, który nas trzyma w ryzach, staramy się to wszystko spełnić. Chciałbym się rozwinąć indywidualnie, bo praca u boku Hypera rozwija skrzydła i myślę, że dzięki temu mogę zahaczyć o topkę Polski, a nawet świata przy ciężkiej pracy. Chcemy cały czas wygrywać po prostu. Chcę cały czas wygrywać i dlatego chcę walczyć do końca z tym składem. To jest pierwszy projekt na dobrą sprawę, w którym takim biorę udział, więc trudno mi powiedzieć. Wiem, że po tych paru miesiącach współpracy z Hyperem jest to na pewno osoba, która najbardziej doświadczona, którą spotkałem przez całą moją taką ścieżkę w tej grze. Czy zaskoczyło mnie doświadczenie Hypera? Może nie zaskoczyło, ale cieszę się, że jest, bo uważam, że bez niego byłoby 3 razy gorzej.